Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj zapraszam Was na proste ciasto bez pieczenia, z którym poradzi sobie absolutnie każdy. Nasz przepyszny kremowy deser powstanie z połączonych mocy serka mascarpone, nutelli i prażonych orzechów. Przyznajcie, że jest to mieszanka wybuchowa, której mało kto potrafi się oprzeć. Jak zawsze zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Przy okazji dajcie znać, jakie są Wasze ulubione ciasta z orzechami. Zapraszam Was na film i biorę się do roboty. Przygotowanie naszego kremowego ciasta zaczynamy od orzechów laskowych. 100 g zblanszowanych orzechów wrzucam na zimną patelnię, włączam średnio niski ogień i prażę je przez kilka minut, aż nabiorą pięknego złotego koloru i uwolnią swój aromat. Kiedy to nastąpi, zdejmuję je z ognia, przekładam do osobnego naczynia i odstawiam do całkowitego wystudzenia. W tym czasie zajmuję się spodem ciasta. Na dnie wyłożonej papierem do pieczenia kwadratowej formy o boku 20 cm układam maślane herbatniki. Robię to w cegiełkę, najciaśniej jak tylko mogę. Im szczelniej wypełnicie spód formy herbatnikami, tym solidniejsza będzie baza naszego ciasta. Na herbatniki wykładam 150 g nutelli i ostrożnie rozprowadzam ją w miarę równo po całej powierzchni ciastek, pozostawiając po około pół centymetra czystej przestrzeni przy bokach formy. Krem orzechowy delikatnie podgrzewam najpierw w mikrofali przez 30 sekund, żeby nabrał płynnej formy. Dzięki temu łatwiej jest go rozsmarować. Postarajcie się rozprowadzić nutellę w taki sposób, żeby nie poprzesuwać ciastek. Po rozprowadzeniu kremu układam na nim drugą warstwę herbatników. Ponownie robię to w cegiełkę, z tą różnicą, że tym razem układam je pod kątem 90 stopni względem pierwszej warstwy. Dzięki temu ciastka i nutella utworzą solidną konstrukcję. Formę z tak przygotowaną bazą na chwilę odstawiam i zajmuję się pierwszą warstwą kremu. Do małej miseczki wlewam 60 ml gorącej, dopiero co zagotowanej wody i dodaję do niej 6 g żelatyny w proszku. Zawartość naczynia krótko mieszam, tylko do rozpuszczenia żelatyny w płynie i odstawiam je do lekkiego przestudzenia. Podczas gdy żelatyna stygnie, zajmuję się główną częścią warstwy orzechowo-czekoladowej. Do dużej miski przekładam 250 g zimnego mascarpone i dodaję do niego 200 ml zimnej 36% śmietanki. Zawartość naczynia ubijam za pomocą miksera do uzyskania gęstej, ale jeszcze nie sztywnej konsystencji. Mniej więcej tak na 3/4. Następnie dodaję 100 g kremu orzechowego i miksuję go z resztą składników na wolnych obrotach tylko do całkowitego połączenia. Zawartość naczynia bardzo szybko zgęstnieje po dodaniu nutelli, więc uważajcie, żeby nie przebić kremu. Kiedy wszystko jest odpowiednio ze sobą wymieszane, zbieram masę ze ścianek za pomocą silikonowej szpatułki i upewniam się, że na dnie naczynia nie ma nierozmieszanego mascarpone. Kiedy mam absolutną pewność, że wszystko jest dobrze połączone, nadchodzi czas na żelatynę, którą musimy zahartować. Tutaj przyznam się do małej wpadki. Dodałem do niej zdecydowanie za dużo kremu i od razu się ścięła. Zamiast jednej górę 2 łyżeczek z rozpędu dodałem 2 łyżki. Czy to koniec świata? Absolutnie nie. Masę z żelatyną wystarczy delikatnie podgrzać tylko do rozpuszczenia wszystkich grudek. Uważajcie, żeby jej nie zagotować. Około 30 sekund w mikrofali powinno wystarczyć, żeby rozwiązać problem. Już odpowiednio zahartowaną żelatynę łączę z kremem za pomocą miksera na niskich obrotach, tylko do chwili, kiedy zawartość miski utworzy jednolity krem. Tak przygotowany krem wykładam na ułożony wcześniej spód z herbatników i nutelli. Rozprowadzam go równą warstwą po całej powierzchni formy, po czym staram się wyrównać jego wierzch. Działajcie z kremem dosyć szybko. Po dodaniu żelatyny zacznie tężeć i jeśli za długo postoi na blacie, możecie mieć problem z jego rozprowadzeniem. Na wyrównanym kremie układam kolejną warstwę herbatników, która odetnie od siebie kremy. Robię to dokładnie tak samo jak w przypadku spodu ciasta, czyli w cegiełkę. Formę z czekoladowym kremem odstawiam na chwilę do lodówki i zajmuję się warstwą waniliowo-orzechową. Na początek wracam do orzechów, które na tym etapie powinny być już wystudzone. Przekładam je do siekacza i bardzo mocno rozdrabniam. Jeśli nie macie takiego ustrojstwa pod ręką, po prostu posiekajcie je za pomocą noża lub użyjcie w tym celu blendera. Każdy sposób będzie dobry.
Posiekane orzechy odstawiam i ponownie zajmuję się żelatyną. Do miseczki wlewam 60 ml gorącej wody i dodaję do niej 6 g żelatyny w proszku. Zawartość naczynia mieszam do całkowitego połączenia i odstawiam je na chwilę do wystudzenia. W tym czasie do dużej miski przekładam 250 g zimnego mascarpone i wlewam do niej 200 ml zimnej 36% śmietanki. Następnie dodaję 30 g cukru pudru i łyżeczkę pasty waniliowej. Jeśli nie macie pod ręką pasty, możecie użyć ekstraktu lub cukru waniliowego. Zawartość naczynia ubijam mikserem na średnich obrotach tylko do momentu, w którym całość wyraźnie zgęstnieje, a łopatki miksera będą pozostawiać widoczny ślad. W żadnym wypadku nie ubijajcie kremu na sztywno. Po osiągnięciu odpowiedniej konsystencji dodaję do kremu 3/4 posiekanych wcześniej orzechów i delikatnie rozprowadzam je w kremie za pomocą silikonowej szpatułki, przy okazji upewniając się, że na dnie naczynia nie pozostało nierozmieszane mascarpone. Nadchodzi czas na dodanie żelatyny. Tak jak poprzednio hartuję żelatynę poprzez dodanie do niej odrobiny kremu. Tym razem dodaję już odpowiednią ilość, czyli 1 łyżeczkę i rozprowadzam ją w żelatynie do uzyskania gładkiego płynu. Tak przygotowaną żelatynę łączę z kremem za pomocą miksera. Robię to na niskich obrotach tylko do chwili, aż luźny płyn przestanie być widoczny. Gotowy krem wykładam na wyciągnięte z lodówki ciasto. Trzeba zrobić to dosyć szybko, żeby żelatyna nie zdążyła ściąć kremu. Waniliowo-orzechową warstwę rozprowadzam po całej powierzchni herbatników i wyrównuję jej wierzchy najlepiej jak tylko potrafię. Im bardziej się przełożycie, tym równiejsza będzie góra ciasta. Na kremie układam już ostatnią warstwę maślanych herbatników, których na całe ciasto zużyłem około 400 g, ale ich ilość może zależeć od wielkości waszych ciastek. Warto też wspomnieć, że moje herbatniki były delikatnie solone, co dodatkowo podbijało smak pozostałych składników. Tak przygotowane ciasto ponownie odstawiam do lodówki i zajmuję się dekoracją. W tym celu przygotuję 2 polewy czekoladowe. Do jednej miseczki przekładam 120 g mlecznej czekolady i dodaję do niej 60 ml śmietanki. Do drugiego naczynia trafia 60 g gorzkiej czekolady i również 60 ml śmietanki. Zawartość obu naczyń rozpuszczam po kolei w mikrofali przez około 30, może 45 sekund, po czym mieszam do całkowitego połączenia. Bezpośrednio na herbatniki wylewam polewę z mlecznej czekolady i rozprowadzam ją cienką warstwą po całej powierzchni ciasta. Trzeba zrobić to całkiem sprawnie, ponieważ polewa zacznie całkiem szybko gęstnieć na schłodzonej powierzchni. Na czekoladę wykładam resztę posiekanych orzechów. Następnie przekładam polewę z gorzkiej czekolady do rękawa cukierniczego i wyciskam ją bezpośrednio na orzechy, tworząc nieregularny, ale w miarę estetyczny szlaczek. Tak przygotowane ciasto trafia do lodówki do zestalenia kremów, najlepiej na całą noc. Następnego dnia delikatnie wyciągam je z formy i już nic nie stoi na przeszkodzie, żeby kroić je w kawałki i podawać na przykład na świątecznym stole. Zrobione! Nasze proste, orzechowe ciacho bez pieczenia jest gotowe do podania. Można się częstować. Ciasto spędziło całą noc w lodówce, nareszcie możemy wcinać. Mamy tutaj wszystko, czego nam potrzeba do szczęścia. Słodycz nutelli i czekolady, rozpływające się w ustach kremy, chrupiące orzechy i równoważące to wszystko lekko słone herbatniki. Kilka prostych składników, a efekt jest piorunujący. Dajcie znać, czy przepis wam się spodobał. Życzę wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!